Jak się dowiedziałam, że to rzeczywiście jest autyzm, to poczułam autentyczną ulgę. Po pierwsze to, że już nie muszę szukać, że już wiem. A po drugie, jak zaczęliśmy poznawać inne rodziny z dziećmi autystycznymi, to poczułam, że już nie jestem sama. Ta samotność w tym wszystkim była chyba najtrudniejsza. Jedyną osobą, która była zawsze przy mnie, to był mój mąż. Starałem się w jakiś sposób urozmaicić to szare życie wtedy. Oczywiście na miarę moich możliwości, co mogłem zrobić. Bardzo często zabierałem Anię i Filipa na jakieś wycieczki. To, że pracowałem w lotnictwie, to po prostu też było jakimś takim plusem, bo miałem im co pokazać. Zabierałem ich na lotnisko, wsadzałem do samolotów, no miałem takie możliwości wtedy, nie? Oj, uważaj, misiu. Może weźmiesz swoją gitarkę sam, co? Czy nie chcesz? Jeździliśmy po dużych miastach na Śląsku, na wycieczki, chodziliśmy do kawiarni, staraliśmy się jakoś żyć jak rodzina taka normalna, nie? Tak można powiedzieć. No mam 3 dzieci. Na pewno to było trudno, że tu muszę się opiekować maleństwem, a Cezary właśnie wariuje czy krzyczy. On też miał długo nocne takie pobudki, budził nas i krzyczał, płakał, nie wiadomo dlaczego. No, to było ciężko. Dużo nocy właśnie było takich, że nieprzespane. Mąż też pracuje na 3 zmiany, że też go nieraz w nocy nie było i ja jakoś musiałam to pogodzić. Autyzm jest to zaburzenie rozwoju i przejawia się właśnie zaburzeniem w 3 sferach. W sferze komunikacji, w sferze relacji, czyli takiego kontaktu z drugą osobą i w sferze zachowania. Pierwsza sfera to zaburzenie społeczne, a więc przede wszystkim kontakt wzrokowy. On jest na pewno zaburzony, albo go nie ma w ogóle, albo jest nienaturalnie wnikliwy. Również postawa ciała, czyli dziecko odwraca się od nas, nie stoi do nas przodem, kiedy do niego mówimy, albo bądź wtedy, kiedy ono chce nam nadać jakiś komunikat. Również jego mimika i gesty są nienaturalne, nie ma ich w ogóle, bądź też są nadmierne. Jeżeli chodzi o kontakty społeczne, to na pewno też nasze dziecko nie bardzo ma ochotę bawić się z rówieśnikami. No właściwie to możemy na przykład, jak on maluje, to ja tam się patrzę, mu podpisuję czasami coś, takie rzeczy, nie? Nie, że się jakoś bawimy, że w sklep czy coś takiego, to jest, on tak nie potrafi po prostu. Każde dziecko, jak się na niego patrzy, tam patrzy się, a on nigdy nie patrzył w oczy. Nigdy, no teraz dopiero patrzy, ale przez te 2 lata nigdy nie było tego kontaktu wzrokowego z dzieckiem. Mają problem w relacjach również z tego powodu, że nie rozumieją emocji, nie potrafią nazwać tego, co się z nimi dzieje, swoich emocji, jednocześnie nie odczytują emocji innych osób. Też mi się wydaje, że on nie rozumie do końca uczuć. On nauczy się minę, że uśmiechnięta to wesoły, ale on tego nie rozumie. Był taki czas, że Filipa nic nie interesowało, co ja robię. Było mu obojętne, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Jeżeli chodzi o komunikację, dzieci z autyzmem często nie mówią w ogóle, bądź też rozwój ich mowy jest opóźniony, czyli zaczynają mówić znacznie później niż zdrowe dzieci. Jeżeli już opanuje tą mowę, to potrafi powtarzać jakieś całe dialogi z bajek, i wtedy na przykład może pięknie mówić i dużo, a jeżeli chcemy z nim porozmawiać na jakiś prosty temat, na przykład na temat lecącego samolotu, ono nie potrafi z nami o tym porozmawiać. Nie mówi. Znaczy ja już czekam na tą jego mowę, bo ten 6. rok to jest taki kluczowy i przełomowy dla autystów. Tak czekam po prostu, chociaż zauważyłam ostatnio, że artykułuje Ada, jak przychodzi tutaj jego mama chrzestna.
I on mówi Ada i tak wydziera z gardła. Ale nie wiem, czy to jest Ada, czy po prostu sobie dopracowujemy to. Wiesz, o co chodzi, nie? Ale no, zdarzyło mu się 2 razy, jak powiedział do mnie mama. Ale to też było właśnie jakąś, miałam tutaj załamkę totalną i tu wyłam na tym rogowcu jak pies. I on stał koło kominka i tak patrzył, na mnie długo patrzył, a ja tak, o, wiesz, odlot normalnie totalny, a on tak samo mi mama. I nie wiem, na ile to było świadomie, czy po prostu tak mu się wyrwało, ale być może, no chcę wierzyć w to, że po prostu widział, że jest mi źle. I przyszedł do mnie i znowu przyszedł na kolanach i powiedział mama. Ja raz jak go kąpałem, akurat ciebie nie było, i tak szamponem zacząłem myć mu włosy i ten szampon mu na oczy tutaj zleciał. I on tak momentalnie rękami za oczy zakrył i oczy, tak ładnie powiedział, No, czysto, 6 razy, i to wiesz? po prostu nie tak z tego, tylko No coś i się oczy, stało, cały akurat wyraz. w oczy mu naleciało i oczy zasłonił, oczy. Pierwsze słówka zaczął mówić na pewno przed 3. rokiem życia, ale gdy skończył 3 lata, miał taki poważny regres, że przestał i to przestał na 4 lata. Nie mówił w ogóle. Długi czas jego słownictwo było bardzo ubogie i składało się tak z 5 słów. I w momencie, kiedy uczył się nowego słowa, to jednego z tych 5 przestawał używać. Potrafi powtarzać jedno zdanie na przykład 20-30 razy albo wyraz. W kółko to samo powtarza. To nic nie znaczy, w ogóle do sytuacji nie jest adekwatne, on powtarza. Ale teraz rozumie już bardzo dużo, mówi już coraz więcej z sensem. Ale jak bardzo lubi rebusy właśnie i właśnie on sam sobie to wymyślił najpierw. Ogoń. Balon. Banan. Balan. Pałac. Pajac. Balkon. Balon. Ira nie mówi. I nigdy nie mówiła. Ja 9 lat czekam, kiedy moje dziecko, patrząc mnie w oczy, powie mama. Ona ma taki jeden wyraz uniwersalny. Kiedy chce zwrócić uwagę innych ludzi na siebie, kiedy chce coś powiedzieć, to mówi haha. I ja już wtedy muszę zrozumieć, co ona chce powiedzieć. No myślę, że to jest jakaś nadzieja na to, że małe się zjawi. Jeśli on ma obrazek i podpis do jakiejś sytuacji, to jemu szybciej jest to przyswoić, że tak trzeba się zachować, niż ja bym mu to mówiła słowami. W łazience na przykład Kamila mu też robi obrazki, żeby umyć ręce i podpis, musisz umyć ręce i on wtedy to robi, bo widzi, że jest napisane i to właśnie tak u niego działa. Że trzeba myć zęby, że będą białe, że po prostu, żeby on wiedział, że trzeba to robić, no bo przecież taki brudas nie będzie rósł jej. Nazywam się Grzegorz Pochyły, mam 16 lat i chodzę do szkoły. A co znaczy twoje imię? Gregorikos oznacza czujny i czuwający i należący do pustelnika świętego Grzegorza, który zmarł w 390 roku. Grzegorz długo nie mówił. Grzegorz zaczął mówić dopiero w wieku 5 lat. Ale z chwilą, gdy zaczął mówić, to zaczął mówić prawidłowo i wyraźnie. On nie lubi, gdy się o nim mówi. Myślę, że dzieci z autyzmem nie komunikują się z nami nie dlatego, że nie chcą, że nie mają takiej potrzeby, tylko dlatego, że nie potrafią. W większości przypadków jest tak, że jeżeli dzieci zrozumieją, po co właściwie jest ta komunikacja, to ona gdzieś tam się zaczyna. Nie zawsze jest to mowa. Są też inne, alternatywne metody komunikacji, ale jakby kiedy dzieci zrozumieją, po co się komunikować, kiedy my je tego nauczymy, wtedy rzeczywiście chcą i widzą taką potrzebę.